I wystartowali, jesteśmy na żywo. Chicago Bulls kontra... Nie, czekaj, to nie ta dyscyplina. Nawet drużyn nie znam sportowych. No i wiesz, i on mu tam k***wa narzucał, a on miał dostać strajka i wiesz, i on k***wa trafił piłką, a on tam troszkę Ale Radku, ale on tam jesteśmy trochę na żywo. Tak? O, to przepraszam Państwa bardzo. Witamy serdecznie, dżentelmeni przy stole, ale tylko przy stole, jak słychać. Poza stołem już gorzej. No i Przy kawie. troszkę tutaj właśnie kolegę Pitona przyciągnąłem do stołu na Tabletop Simulator, bo zainteresowałem się teraz tytułem, którego wspieraczka się kończy na GameFoundzie, czyli Baseball Highlight 2045 Mike'a Fitzgeralda, czyli być może jakiegoś potomka tego od wielkiego Gatsby'ego. Fitzgerald, czy jak to sam się powinno ładnie mówić. Znaczy Scott Fitzgerald, w ogóle właśnie, nazwisko takie popularne. Jasne. Ale ciekaw jestem jednej rzeczy, bo jest łapacz z Nowego Jorku, znaczy jest urodzony w 60. Mike Fitzgerald, który właśnie grał na pozycji łapacza. I ciekaw jestem, czy to jest ta sama osoba. Czy on sobie przyjął przydomek taki po prostu nawiązujący do tego łapacza, czy to jest po prostu ten sam gracz, i on po prostu już w dojrzałym życiu zrobił sobie grę Baseball Highlights. Nie masz pojęcia, Myślę, nie? że to zbieżność nazwisk, ale w ogóle witamy Państwa, ale nagrywamy, witamy jak serdecznie. zwykle, nagrywamy Kuchnia DPS, którą Piton zdradza, nagrywamy w przerwie meczu Polska-Estonia, także materiał będzie wyjątkowo długi, bo mecz był nudny, był. No, także my emocje sportowe przekładamy tutaj na antenę, a nie na Polska-Estonia, także... No, a te emocje przekładać będą Irek. No i Piton, wiadomo, dzień dobry, Tak jest. witamy, dzień dobry, dobry wieczór, dobranoc, zależnie od pory Moje i kontynentu. Moje zainteresowanie baseballem skończyło się, nie wiem, czy kojarzysz taki film dokumentalny Pierwsza Liga z Charlie Sheenem z lat 90. Naturalnie. Jeszcze był film taki, że Druga ich część. własna liga, nie, Pierwsza. Gdzie Madonna nawet grała z paniami, coś na tej zasadzie, nie wiem, czy tytułu nie pamiętam. Tak, ale Charlie Sheen, który musiał w okularach rzucać, tak, to przecież na VHS oglądałem milion razy. I Indianie, tak? No, najgorsza drużyna, Indianie. Ale teraz pojechałeś mi. Ale teraz się cieszę. Przypomniałem sobie złote lata 90. kadrę tego Janusza Wójcika. Piękne. Zanim jeszcze ten Charlie Sheen wyglądał tak jak wygląda teraz. Tak, zanim wyglądał... Zażył za dużo sławy. Zanim wyglądał tak jak ja teraz, tak. To... Ojej, Charlie się we mnie wciela. Ale był dobra, baseball. Baseball, ja się w ogóle na baseballu nie znam, nie interesuję się, zarobiony jestem, powiedz mi, A czy grałeś w ogóle zainteresowanie? A czy grałeś w Palanta kiedykolwiek na podwórku tak zwanego? W ogóle my teraz będziemy, Nie, takie boomerskie gadki gadać, nie? Tak. Nie, u nas się grało w finkę, czyli się zaznaczało na piasku obszary Nie, no to i się jasne. rzucało nożem, żeby... Jasne, no nożem to wiadomo, u nas to się mówiło w noża, no. A graliście, że rzucałeś z nosa i tak dalej, z łokcia? No tak, z łokcia. No, to wiadomo, nawet z nosa i z czoła. Ale my graliśmy w Palanta też. Palant polegał na tym, że sobie sam piłkę podrzucałeś i wiesz, waliliśmy nogą od krzesła, nie? Że to nie jak w baseball. Próbowaliśmy w baseballa grać, ale to nie wychodziło, więc... Nazwa pasuje, tytuł pasuje do gry. Palant, tak, w Palanta. To samemu się podrzucało piłkę i się waliło nogą od krzesła i ogólnie było wszystko to samo, tak? Trzy bazy. Później, Piotrek, okno. przynieś piłkę, bo wujek przyjechał. Oj, nie. Piłkę, znaczy nogę od stołu, tak, od krzesła. krzesła. Ale to tak było. A co jeszcze do autora, jak zwykle. Szanowni Państwo, jak jest Piton w odcinku, nigdy nie będzie tutaj zgodnie ze scenariuszem i nigdy nie będzie tutaj nigdy nie będzie tak jak Lisek z Irkiem, czyli uporządkowanie i merytorycznie może będzie pomiędzy dygresjami. To była dygresja. Ten Mike Fitzgerald, czy jak Fitzgerald, zrobił karcianki. Nie wiem, czy czytałeś na BGG jego... Widziałem, tak, ale właściwie to jest jego najwyżej oceniana gra przez BGG. Bo wiesz co, bo to weszło mega do mainstreamu, tak? Ale ja poluję cały czas na Wyatta Earpa, to jest bardzo stara gra i... No niestety tylko gdzieś tam za oceanem można było kupić, nawet niemiecką wersję nie mogłem trafić, bo zawsze na Milan Spiele czy na Milan Spiele, a ten drugi sklep?
No dobra, już widzisz, wypadło mi z głowy. Pegasus szpile. Pegasus, szpile, niech będzie. To zawsze chciałem kupić, ale nie było nawet niemieckiej wersji, nie? I to bardzo fajne karcianki robił, a ja miałem od pana Fitzgeralda Jekylla i Hyda, i on robił takie gry, to jeszcze tak, zanim wejdziemy w główny nurt, to na podstawie Remi Brydge'a, tak? Remika. I tam było... No widzę, ma kilka. No. I tam była bardzo sprytna mechanika, naprawdę. No, dużo razy w to zagrałem, ale oczywiście jeszcze byłem w czasach, kiedy musiał być przerób i to dalej sprzedałem. Nawet to spolszczyłem sobie i tam nawet, nie wiem, czy naklejki, czy wkładki, więc ktoś dostał moją spolszczoną wersję. Bardzo, bardzo fajne gry, bardzo sprytne gry i też teraz właśnie się jaramy, wiesz, Jekyllem, Hydem, tam tym Draculą Van Helsingiem, ale gry pana tego Fitzgeralda, moja nieumiejętność mówienia R teraz wychodzi, to świetne. Powiem ci, że bardzo, bardzo sprytna ta gra, gdzie było na zasadzie zwykłego remika, tak, że tam sobie zbierasz zestawy i tak dalej, próbujesz się wyłożyć, ale oczywiście karty, które zagrywasz, robią twist. I tego Wyatta Earpa dalej chcę dostać, bo bardzo... Przed baseballem była to najlepiej oceniana jego gra, nie? I tam naprawdę bardzo wszyscy się ciepło o tym wypowiadali. Ma 3 gry w klimacie highlights, znaczy w klimacie w tej tak jakby serii, bo ma i football i teraz w tamtym roku basketball też wyszedł. O, widzisz, nawet nie widziałem, że koszykówka jest. Futbol widziałem, ale futbol mnie nijak nie interesuje. Nawet jak byliśmy na wycieczce górskiej w Czechach, to było Mistrzostwa Świata w rugby i z Mańkiem rozmawiałem i Maniek mówił, że on futbol mi tłumaczył, ja mu tłumaczyłem rugby. Ale Maniek tak wygląda jak taki zawodowy futbolista. Tak, ale chłopaki potrafili mi powiedzieć, że i Maniek dalej to twierdzi, że jedno podanie w futbolu jest dla niego lepsze niż cały mecz rugby, gdzie się chłopaki tam, wiesz, gonią i wywalają. Znaczy mnie nie przekonał, ale kiwałem głową, że tak, bo jest 2 razy większy ode mnie, więc wiesz, no. Mówię. No właśnie, skąd u ciebie zainteresowanie tą grą? Bo no, ty się ogólnie, mimo że nie wyglądasz, interesujesz sportem od zawsze, ale skąd zainteresowanie baseballem? Taką nie polską dyscypliną. Ale żeby nie było, kiedyś wyglądałem i kiedyś 20 kilo temu, to naprawdę miałem tam 11 sekund na setkę, żeby nie było. Znaczy nie tak jak Grzegorz Lato, setka, czyli raz, dwa, trzy i on, wiesz, pochłaniał setkę wódki, tylko w bieganiu, więc jak to moja Ada mówiła, zawsze miałem dupę jak jamańska sprinterka. Nisko osadzony. No, ale znaczy moje zainteresowanie sportem, no tak jak mówisz, no nie wiem, no kiedyś tam biegałem, grałem w piłkę i tak dalej, więc zawsze się jarałem sportem, dlatego też, nie wiem, kolarstwo, zawsze mówię o grach sportowych, bo zawsze mnie do tego ciągnie, no tak. ta rywalizacja. Od razu powiem, że tą grę, no z czapy, po prostu kupiłem, bo była gra nowa, no dobra, nie czarujmy się, tak, chyba ją tam kupiłem w 2016, nie pamiętam dokładnie. Kupiłem ją, bo po prostu była nowa gra, a 2, że pomyślałem sobie, że pokażę ją mojej małżonce kochanej, Adrianie, bo grała kiedyś w softball. Jak w Opolu powstało tam liceum u nich sportowe, to była, uwaga, Piton, wali dygresję. Może nie będę mówił, że to dygresja, może się kiedyś zorientują. I była u nich szkoła sportowa. Przepraszam, dalej mam katar. Jak zawsze z Irkiem nagrywam, mam katar, przepraszam Państwa, ale była szkoła sportowa, czy tam klasa sportowa, u nas się tak? mówiło, ścieka. A u nas się mówi kapie ci z miecza. Także pozdrawiam wojowników spod Grunwaldu, z tej, wiadomo, dobrej strony. Więc mieli klasę sportową i były dziewczyny w piłkę ręczną i te dziewczyny z piłki ręcznej tam u nas do Gwardii Opole, teraz Gwardia Opole gra w pierwszej lidze, do Gwardii Opole, ale Ada mówiła, że była za mała, po prostu nie wyglądała jak enerdowska tutaj lekkoatletka, więc dali ją do klasy softballowej. Tak, dali ją do klasy softballowej, bo wtedy jest baseball, tak, i softball dla kobiet. Powiem uczciwie, jak żona mi opowiadała o softballu przez wiele, wiele lat i dalej się z tego śmiejemy z dziećmi, że mama była w klasie sportowej i dalej ma swoją rękawicę, tą łapawicę, to za cholerę nie wiem, czym się różni softball od baseballu. Ale Ada była w klasie softballowej, to jest po prostu baseball dla kobiet, tak, dla pań. I
No i sobie pomyślałem, że Czyli wiesz, zmierzasz trochę do tego, że ta gra jest to taki Dla- miękki... dla eurodziewczyn, miękki no. No to dziękujemy, to była recenzja gry Baseball Highlight. Dziękuję. A nie, panowie na lewo, panie zostają. Panie na prawo i słuchają. Nie, tylko mówię, że kupiłem, bo była to nowość, tak? Jakoś tam karcianka, po prostu wszystkie gry łykałem. Totalnie nic o niej nie wiedziałem, bo większość gier w życiu tak No i kupiłem. ciekawy wydawca, bo Eagle Gryphon wydawał przecież Brasta i inne takie fajne tytuły. A z drugiej strony sobie pomyślałem, że wiesz, no moim partnerem tutaj, partnerką do grania jest zawsze na pierwszej linii frontu jest moja żona, więc stwierdziłem, że wiesz, Pierwsza łapawica w Opolu. tak jest, temat podejdzie, więc wiesz, będzie mi łatwiej to wyciągnąć na stół, tak, bo nie do końca, akurat gry karciane to u nas jest taki margines, że tak powiem, poza chlubnymi wyjątkami, tak jak wy z Piotrkiem gracie w LCG, to ja nie jestem w stanie tych LCG-ów, wiesz, nawet ja i tak moje otoczenie, cierpliwości ludzie nie mają, Ludzie nie mają cierpliwości, a w domu stwierdziłem, że może to spróbujemy, bo wiesz, temat chwyci, nie? I jak najbardziej chwyciło. Także to taki Bo w przydługi... grze odgrywamy rozgrywkę w przyszłości baseballu, w której biorą udział roboty, cyborgi, czyli tacy pół na pół ludzie z maszynami, no i naturale, czyli zwykli ludzie, czyli 3 tak jakby frakcje są, tak? Tak jest. Możesz tam, Znaczy frakcje, bo one się mieszają ze sobą w sumie w drużynie, nie? możesz tam przybliżać ekran, coś tam pokazać, karty. Nie wiem, czy to nagrywasz, nie nagrywasz, dasz w tle. Pokaż im. Altem. Irek mi powie... Altem, tak. Irek mi powiedział przed nagraniem, że się altem przybliża ekran. A w ogóle, proszę Państwa, to dla Państwa drugi raz w życiu włączyłem TTS-a. Kiedyś, nie wiem, była wersja beta, nie wiem kiedy to weszło na rynek, ile lat temu, a teraz drugi raz. I w ogóle kupiłem TTS-a od Chińczyka. I jeżeli Chińczyk ma teraz moje dane i Piton Was prosi, albo książę z Nigerii o pieniądze, to nie ja. Bo kupiłem TTS-a z trzeciej ręki od Chińczyka. Dobra, w tej grze tak, to są takie rozgrywki przyszłości, a tak samo jak Terminator był, nie? Terminator i tam Tak. lata, tak samo tutaj jest 2045, to już nie wiem, autor jak to tworzył, to chyba myślał, że już Ziemia, wiesz, zagłada będzie i tak dalej, chociaż oby nie miał No racji. klimat ilustracji jest taki trochę falloutowy, taki retro. Mimo tego elementu przyszłościowego to mamy taki steampunkowe te roboty, takie rzeczywiście jakby one no, pochodziły z wyobrażenia z lat, nie wiem, 60., jak sobie można było roboty wyobrażać kiedyś. Tak jest. I te roboty dokładnie są takie jak tworzone w garażu, niczym tutaj Windows 90, nawet nie 95, Windows 3.0, 3.11, tak? Prosto z garażu. Znaczy ogólnie tak, baseball, tak? U nas jest niepopularną dyscypliną, to wiadomo, że to było robione na rynek amerykański, tak? Tak jak powiedziałeś, że futbol. Ten futbol jeszcze widziałem, ale stwierdziłem, że futbol w ogóle mnie nie interesuje. Jakby to totalnie nie wchodzę w ten futbol, ale jak mówisz, że jest koszykówka, to się zainteresuję jak najbardziej, bo hej to NBA, tutaj pana Włodzimierza Szaranowicza, to myślę, że każdy urodzony koło 80., 90. lat to pamięta. Ale o co chodzi, dobra, ogólnie o co chodzi w No baseballu? dobra, jak wygląda rozgrywka? No, Znaczy, jak znacie baseball, nie znacie, tak? Są dwie drużyny, jedna drużyna jest odbijającą, tak? Wchodzi ten pan na tą domową bazę, home base, tak? Wchodzi z tym magicznym kijem baseballowym, który na marszach równości się pojawia często. Wchodzi pan z kijem, tak? A na środku, dajmy na to boiska, stoi pan miotacz, czyli z przeciwnej drużyny gościu, który rzuca piłkę, tak? No i chodzi o to, że ten pan miotacz musi tak rzucić piłkę, żeby ten pan z kijem baseballowym nie odbił. No i jeżeli 3 razy... Tego w grze w ogóle nie ma. No jest taki, ale powiem ci, że jest. Dla mnie, żeby nie było, dla mnie jest. I jeżeli pan odbije piłkę, tam oni sobie biegają po bazach, 3 bazach. Tak. Jeżeli No i to jest, obiegną, bieganie tak po jest. bazach. Jeżeli obiegną boisko, wrócą do tej bazy domowej, na ten home base, to jest punkt. Teraz Irek pokazuje właśnie, pan z bazy do bazy i potem jak dobiegnie wracasz na start, wtedy będzie... Dostajesz premię. Tak, dostajesz premię 400, nie idziesz do więzienia. No ogólnie dobra, zasady baseballu będziemy wam tłumaczyć. Gra to zwykły deck building, znaczy zwykły, no po prostu typowy deck building. Znaczy czyli ja wiesz co, tylko bo wy mówicie, typowy że to i jest, nietypowy, bo że Piotrek właśnie mówił, że to jest deck building i
Dla mnie to jest takie właśnie pomieszanie tego LCG, chociaż w LCG to wiesz, no nie wiem, 2-3 razy grałem w jakieś LCG, które sprzedałem, bo wiedziałem, że nie będę tego kupował dodatków, tak, nie będę sobie składał talii. A tu jest takie, w takiej pigułce, właśnie tak jak mówisz, deck building, ale jest motyw tego draftu kupowania kart, tak? Więc Czyli składamy talię w trakcie, to jest ciekawe właśnie, Tak. bo podobnie jak w Dominionie, w trakcie gry sobie stwarzamy na naszą talię, nie przychodzimy z gotową, chociaż znaczy na początku mamy jakąś tam podstawową taką rękę, a później obserwując to, co zagra przeciwnik, sobie dokupujemy pod jego talię przeciwników, tak jakby, nie? Tak? Dokładnie tak. Właśnie dlatego jak Piotrek, którego pozdrawiam serdecznie, powiedział, że to jest czysty Dominion, no to no nie miał racji. To nie jest Dominion, tak? I to dwa, że to nie jest w żadnym wypadku pasjans, tak? Bo wiesz, ty zagrywasz kartę, ja muszę kontrę na twoją kartę, tak? Musimy mimo wszystko znać swoje deki, ale do końca tu jest 15, to jest tak, 15, masz drużynę składającą No właśnie, się z jak 15, wygląda taki... masz drużynę baseballową składającą się z 15 kart, tak? Są początkowe drużyny, one tam się ładnie nazywają Boston, Nowy Jork, San Francisco i tak dalej. W tej wersji pierwszej, którą miałem, to jeszcze było tam United Kingdom, Jamaica, coś tam. Są różne po prostu te karty, które tak jak powiedziałeś, są ludzie, cyborgi, roboty i na początku gry rozgrywamy taką pre-season, tak? Trzy partie, trzy rozgrywki i na tych 3 partiach, lub możemy to ominąć, to jest nawet w instrukcji, po prostu sobie kupujemy, czy tam draftujemy tych zawodników, tak? Kupa zawodników jest do kupienia, ale za każdym razem jak kupujemy zawodnika do naszej talii, do naszej drużyny, to musimy jednego wysłać do tak zwanej niższej ligi, bo tam jest tak klimatycznie, tak? Czyli wywalić z gry, no po prostu. Tylko tak, ja kupuję zawodnika, na przykład kupuję robota, a ty widzisz, że ja kupuję robota, więc musisz już jakąś kontrę próbować na tego robota grać. I widzisz, co ja wyrzucam. No dobrze, ale to czekaj, to nie wygląda w ten sposób, że ja widzę, że ty kupujesz robota, Tak, więc ja tak. kupuję kartę, która Na przykład powiedzmy atakuje roboty. Tak, cyborga. Dobra, a może... To wtedy, ale to czekaj, to wtedy ja mówię, a nie, to ja jednak nie kupuję tego robota, bo ty kupiłeś kartę, która niszczy robota, to ja sobie wezmę cyborga. Aha, to ty wziąłeś cyborga, no to kiedy to ma koniec? No, Nie, tak no cały jest... czas Nie, odrzucam tą kartę, aha, to dobra, to ja biorę tą. Mechanika gry się składa z tego, że na początku są 3 rozgrywki jakby i po każdym meczu, zaraz powiem o pieniążkach, możemy sobie kupić zawodników, tak? Są 3 mecze. dobra. Ewentualnie możemy kupić, olać to i przejść na tak zwane World Series i wtedy tam rozgrywamy te mistrzostwa takie baseballowe, te już z najwyższej póły, gdzie też po każdym meczu możemy sobie dokupić zawodników. Oni się tam nazywają w grze Free Agents. Ale jak możesz pokazać, bo czekaj, bo ja patrzę na swojego TTS-a, a nie patrzę, weź jakąś kartę, po prostu zostaw, ta jest dobra. Każda karta w grze wygląda dokładnie tak, jak Irek pokazuje, tak? Jest tam nazwa tego zawodnika, tam w tej niebieskiej fladze akurat i mamy tak, w rąbie 8. Ta 8 czerwona to jest koszt zakupu tego zawodnika. Więc on nas będzie kosztował 8 tam dolarów kasy, 8 miliardów dolarów, a ta 2 w zielonym kółeczku to jest... Ile będzie zarabiał. Ile będzie zarabiał, tak. I w tej grze jest tak sprytny taki mechanizm, że jeżeli tego zawodnika wystawisz podczas gry, to on, tam jest napisane, że to zainteresowanie, tak? Będę mówił po polsku, gdyż jesteśmy w Polsce. Pozdrawiam profesora Miotka. I doktora Knizji oczywiście. To jest to są, wiesz, jakby pieniądze, ale w grze jest to pokazane jako zainteresowanie, że publiczność czeka na tego zawodnika. Po prostu, tak, no. wpływ, bardzo ładnie powiedziałeś. Ale to też mi się podoba, klimatycznie, żeby nie było, naprawdę, że wiesz, że ten zawodnik, ludzie na niego czekają i dlatego więcej hot dogów, wpływy z reklam będą wzrastać, więc podczas gry będziemy zagrywać tych zawodników, żeby oni nam generowali te wpływy, tak, więc ten gościu, którego widzicie na ekranie, zarabia nam tam te 2 miliardy dolarów, tak? Potem jest napisane jaki tam gatunek on, powiedzmy gatunek, nie wiem jak to, rasę, nie wiem. Włączyło coś timeout. To mnie wyłączyło. Dobra, to wiesz co, ja sobie wyłączę TTS-a. Ale jest. Dobra. Bo mnie wyłączyło, bo nic nie klikałem na TTS-ie. Dobra, poniżej jest ten, nie wiem, gatunek, ładnie to nazwij, bo ja zawsze będę obrażał mniejszości.
cyborgowe. Jest napisane zawsze właśnie, czy to jest cyborg, robot, czy natural, nature, tak? Ale w ogóle nie wiem, czemu nie jest napisane human. Myślę, że no, naturalny. To takie bardzo, bardzo takie miłe. Jest To znaczy, że nie zażywa sterydów. możliwe, nie jest to Robert Karaś, nasz słynny tam triatlonista. Więc jest napisane zawsze, czy to jest robot, człowiek, czy ten cyborg, tak? Pół człowiek, pół robot. Tak jak Jan Maria Rokita, nie? pół mężczyzna, Trochę Jan, trochę tak, Maria. pół mężczyzna, pół kobieta i jeszcze diabeł do tego. Więc to jest zawsze napisane, kim on tam jest, bo to jest właśnie potrzebne to, co mówiłeś, do kontry. Do kontry i pod tym cyborgiem, człowiekiem i tak dalej są napisane... Czyli po prostu klasa postaci. O, klasa postaci, bardzo ładnie. Bo ja po prostu nie gram w tego typu gry i nie umiem tego tak dobrze wyjaśnić. Właśnie, i taka wskazówka. Ja nie gram w tego typu gry, a będę reklamował tę grę, więc możecie sobie tutaj już, nie wiem, albo uciec, Dopowiedzieć. albo końcówkę. już od razu zamawiać w planszę strefie tą nową wersję tego baseballu. W czerwonym poniżej tej klasy postaci mamy to, nie wiem, okienko, tą sekcję, umiejkę i na czerwonym tle, czy tam pomarańczowym jest defensywna umiejka, a na tym złotym tle jest ofensywna umiejka, tak? Poniżej tej umiejki mamy napisane tam double, single, home run i tak dalej. To znaczy to, co nasz zawodnik będzie wyczyniał podczas gry, tak? I Single to jest najsłabsze, single, tak? A single home run to najlepsze? po prostu single to jest jedna baza, tak? Double to są 2 bazy, triple to są 3 bazy, a home run to wiecie, jak pokazujecie kijem w geście rzymskim, gdzie wybijecie piłkę, to mi się zawsze podobało, że pan kijem pokazuje, że wybija poza stadion, tak? To jest po prostu wybicie piłki poza No i stadion tutaj i zagrywamy biega wokoło. kartę i dokładamy Ludzika. Tak, pionek. i właśnie Ludzika. jeszcze jakbyś pokazał kartę, to poniżej tego single, double, ten jest zajebisty, bardzo mi się podoba. Zaraz powiem dlaczego i skąd go znam, tak, Barry Sosa. Barry Sosa. I poniżej tego home runa macie jeszcze klasę zawodnika A. Tam jest A na niebiesko, dlatego są 3 rodzaje pionków. Są białe, niebieskie, czerwone. F to jest fast, tak? Okay. Fast i jeszcze jest teraz na tej Biegacz. jest po prostu, że jest szybki i ewentualnie na karcie po środku jest to PH, pinch hitter, że można zawodnika poświęcić na zmianę. Więc tu... Co to znaczy? Że możesz... Można poświęcić na zmianę. Bo niektóre karty nie mają tego pH, nie? Mają neutralne tak, no. pH, a niektóre mają pH. To po prostu, że tę kartę możesz wymienić podczas gry. O to chodzi. Że okay. nie wszystkie karty możesz wymienić, bo czasami możesz być za przeproszeniem w dupie i chciałbyś coś, wiesz, zmienić, a nie masz karty, która ma tego pinch hittera, tego pH i masz pecha, że nie jesteś w stanie wymienić, tak? A jeszcze właśnie tego Sozę miałem ostatnio, bo tutaj też Tribute to Lisek. Oprócz tego, że miałem fizyczną wersję tej gry, to mam ją na telefonie, tam na tablecie. Irek niestety nie mógł zainstalować, bo ma nowego Androida, Bo zaktualizowałem tak, bo Androida. ma nowe telefony, ja cały czas jadę na tym starym. Ale jak się dowiedzieliśmy z komisji śledczej, i tak mogą mnie podsłuchiwać. Na mojej Nokii 3210 dalej gram na kiblu, dlatego mówię Tribute to Lisek, bo on gra w Race'a na kiblu. Można powiedzieć, że cisnę na kiblu w baseball i grałem jeszcze na potrzeby naszego materiału, znowu zacząłem grać i powiem wam, jaka ta gra jest dobra, jaka ona jest fajna. Jest tak miodna, po prostu dla mnie jest wow. I właśnie komputer mnie tym Sozą dobijał, tym gościem z home runem i dlatego zapamiętałem go sobie dobrze. Souza, to ten, co uciekł z Polski, dlatego Polacy go nie lubią. I to był ten właśnie jego brat bliźniak, ten z kijem baseballowym. Dobra. Czyli mamy tą rozgrywkę taką na początku przygotowującą w postaci 3 meczów. W międzyczasie sobie dokupujemy zawodników Tak, i lepszych, bo zaczynamy z kilkoma rookie i tam jakimiś weteranami, a chcemy kupywać tych z czerwonymi, pięknymi znaczkami drogimi, jak najdroższymi. Coraz lepszych zawodników, tak? Bo chodzi o to, że w trakcie meczu wystawiamy... Mecz składa się z takiego... Masz 6 zawodników, ewentualnie jednego gościa, który jest takim jokerem, bo tam jest taka opcja, że sobie odkładasz go na górę talii. To jest taki, nazwijmy go joker. I po prostu tych zawodników, których wyłożysz w trakcie meczu, oni generują ten dochód i ten dochód, który oni wygenerują, możesz wydać na nowych zawodników. Więc tu też jest mimo wszystko ciekawa decyzja, czy jednak stwierdzasz, że wiesz, ten mecz odpuszczasz,
ale zagrywasz takich zawodników, którzy mają generują ci dużo pieniędzy, żebyś sobie kupił gościa na przykład za 10, tak? Czy jednak jedziesz na to, że wiesz, zarobisz 5 miliardów dolarów, a kupisz sobie, wiesz, słabego zawodnika, ale za to idziesz na wynik, tak? Wygrywasz tam 1-0, tak jak finały NBA, tak? Bo tu się też gra do 7 zwycięstw, w NHL No bo best of 7, tak? No. Nieważny jest wynik każdego meczu, o ile punktów, tylko po prostu albo wygrywasz, Tak albo jest. przegrywasz i tutaj sobie odnotowujesz po prostu punkty. Dokładnie, ale tylko, No i wiesz, tak jest ten, gramy ale tak, naprawdę, tak jak jest ten, mówisz, już 4. jest ten myk, że czy grasz mocnych zawodników, którzy na przykład generują 0 dochodu, ale wiesz, masz pewniaka, czy jednak próbujesz tak wypośrodkować, żeby ci zarobili, żeby się jednak sobie ten... No ale chyba nie jesteś w stanie grać mocnych, bo musisz najpierw na nich zarobić, nie? Więc pierwsze mecze to Nie, są jesteś w taki stanie. budowa silniczka. No nie, właśnie o to chodzi. Znaczy, można olać te pierwsze mecze, ale tak jak mówisz, budowa silniczka, ale potem jak masz już mega deck, to wiesz, to już nie zależy ci na zarabianiu pieniędzy, tak? Zależy ci na kręceniu tych kart. Ewentualnie jest taka opcja w tej grze dogrywka, bo jak zagramy, ty i ja zagramy 6 kart i jest remis, to wtedy wchodzi dogrywka i wtedy dodatkowe 3 karty się dorzuca, tak? Jeżeli dalej jest remis, to się kolejne karty tam dobiera i tak dalej. Więc jak jest dogrywka, to jest najlepsza opcja, bo wtedy można zarobić kupę pieniędzy i można na przykład sobie 3 zawodników kupić, tak? 2, 3. No tutaj tak jakby jest mechanika trochę papier, nożyce, kamień, rozumiem, tak? Że po prostu zagrywamy kontrę na jakiegoś tam zawodnika, czyli ktoś ma powiedzmy robota, no to ja go tam kontruję cyborgiem. I tak po prostu wyczuwamy kto co zagra, żeby mieć w talii te kontry na, tak jak w papier, nożyce, kamień, tak? Mniej więcej o to chodzi, żeby tego przeciwnika anulować mu te jego karty. Dobra, to najpierw mechanikę, tak? Zawsze zaczynają goście. Jest home team, visitor team, tak? Zawsze zaczynają goście i gra polega na tym, tak, możesz położyć kartę na stół, tak? Na środek tego pola punktowego. Wyżej. A, tutaj. Tak. Tutaj. Kładziesz kartę i możesz zrobić zooma, to żeby nasi widzowie, którzy 3 osoby Tak, ale na złą kartę położyłeś, daj inną. Widać, nie czujesz ducha baseballu. O, czego złą? dobra, już mówię. Kładziesz kartę, tak? Najpierw zawsze rozpoczynały goście, potem tam grały swoją kontrę gracze, tutaj gospodarze. Teraz kładziesz kartę, tak? Tam jest versus cyborg, więc ta umiejka nie wchodzi, tak? Mówiłem, że ta na złotym jest ofensywna, ta na pomarańczowym jest defensywna, tak? I to jest quick eye. Dobra, nie będziemy... Możemy zrobić odcinek i... możemy zrobić odcinek, naprawdę potłumaczę wam zasady dokładnie. To jest akurat umiejka versus cyborg, jest w nawiasie, tak? Ale po drugiej stronie ty jeszcze nie zagrałeś karty, więc możemy to olać. Double to znaczy, że zawodnik zdobędzie 2 bazy, a na dole jest Ale wprowadzimy jednego zawodnika, bo tak? jest Bo tak. jest Jeżeli jest ta... jakby były 2 prostokąciki, to by Dokładnie, było 2 zawodników. I było- wprowadzimy tego zawodnika, który tak jest... jak tutaj, Tak jest. home tak. run. Wprowadzimy zawodnika, który jest białym przejdzie. pionkiem, nie? Ale Raz, dwa. ale na razie tego nie robisz, tylko zagrywasz kartę, tak? O, dobrze. Zagrywasz kartę i ewentualnie rozpatrujemy tą zdolność, tą natychmiastową, tak? Tą umiejkę i przeciwnik, i w tym momencie jest stop, tak? I ty widzisz jako ten gracz domowy, że ja zagrywam typa, który będzie tam double, 2 bazy, zdobędzie jest slow, tak? Czyli biały. No i teraz możesz, nie wiem, na stół obok położyć jakąś kontrę, tak? I widzisz, że on jest cyborgiem i tak dalej. No i teraz twoja decyzja polega na tym, że z 6 kart, które dobrałeś, możesz na przykład zagrać kartę, dajmy na to defensywną, tak? Żeby mi skasować, albo zagrać kartę pod siebie, tak? Bo... No dajmy na to w tej sytuacji, co bym zagrał? No nie zagrałbym karty defensywnej, tak? Bo ty wystawiasz jakiegoś lamera, tak? Gościa, który jest wolny, jeden pionek, który przebiegnie 2 bazy. No to nie opłaca się na niego zagrywać karty defensywnej, tej, która na przykład kasuje, wiecie, you're out, tak? Czyli kasuje wszystkie strike out, tak? Kasuje hity albo zdejmuje kogoś z planszy, bo tam jest bardzo dużo umiejek, więc zagrywasz na przykład gościa, który wystawia ci 2 pionków, tak? 2 pionki, więc... Zagraj kogokolwiek, ale który ma, wiesz, 2 pionki? tak, na przykład, nie? Wiesz co, w tej No to talii? weź ze środka, Nikogo ze nie- środka stołu, obojętne. O, na przykład tego Dobra. gościa, nie? O, i on znowu ma, cancel all hits, any player, bla, bla, bla. Dobra, no już olejmy tą umiejkę, powiedzmy, że skancelowałeś mi hity, tak? Ale ty teraz wystawiasz swoją kartę i teraz znowu wracamy do mnie i w tym momencie A w jakim kolorze wystawiam kolesia? Pionka? niebieski, average.
Niebieski, bo jest A niebieskie, tak. Czy jest ten Okej. średni, taki... No właśnie nie powinieneś jeszcze wystawiać pionka. Właśnie to jest ten motyw, że Nie? zagrywasz kartę, Okej. teraz na mnie działa ta umiejka defensywna, bo powinieneś mi tam wszystko skasować, ale to olejmy. I teraz znowu wraca do mnie gra, tak? Dajmy na to, że nie zagrałeś, on nie ma umiejki tej defensywnej, tak? Tego screwball, podkręconej piłki, tak? To wracamy do mnie i ja w tym momencie wystawiam mojego pionka. Ale jak ty zagrałeś właśnie tą defensywną umiejkę, to nie wystawiam pionka. Na tym to polega, nie? Że wracamy do tego wizytora i on w tym momencie wystawia pionka i robi ten double. I dopiero teraz biegam. I potem ja mam szansę odpowiedzieć na twojego gościa, tak? On teraz biegnie 2 bazy i w tym momencie ty sobie wystawiasz, wraca do ciebie i ty dopiero teraz wystawiasz zawodników, tak? Ale teraz ty wystawiasz zawodników i znowu wraca kolejka do mnie i ja mogę zagrać kartę i mogę odpowiedzieć na twoje wystawienie zawodników i na te hity, tak? I znowu ja mogę wystawić kartę, która właśnie, cancel on hit, tak? I zawsze się canceluje Tego, który jest najdalej. nie, najlepszy, tak powiem, tak? Jak miałbyś home run, to ja ci mogę ten home run skasować. Tak, home run to jest pewny punkt. I jak ja gram tę kartę i rozgrywamy tą wersję defensywną, tak, lub ofensywną, to teraz jest twój ruch, tak? I ty sobie przesuwasz tego single-double, tak? Czyli pierwszy gościu... Ale co to znaczy single double? Single to jest jedna Jak miał baza, dwóch o jeden. zawodników. Wiem, ale jakby miał 2 zawodników, to jeden by się ruszył o 1, drugi o 2, tak? To patrz, to zrób tam zooma na tą planszę, weź sobie 2 pionki niebieskie i już wytłumaczymy naszym widzom. Da się, nie wiem, rolkę myszki, czy co tam masz. Ty, tam jest publiczność z tyłu. Nie wiedziałem, że nie jesteśmy sami. Tak. Single, to dajesz pierwszego gościa na pierwszą bazę, tak? To jest single. Bo to jest, kurde, ktoś, nie wiem, jak nie oglądaliście baseballu, to w Paryżu w lipcu pewnie są, nie wiem, na Igrzyskach Olimpijskich dalej jest baseball? Zawsze Japończycy z Amerykanami grają w finale. Bardzo fajnie się to ogląda. Dobra, single to na pierwszą bazę dajesz, nie? Na pierwszą bazę gościa, a double to daj go na pierwszą bazę. Możesz go tam pchnąć? A double to teraz wiesz, znowu jest miotacz, tak, rzuca piłkę i kolejny tam pałkarz odbija i double. Czyli ten pierwszy leci od 2 bazy, czyli na trzecią bazę, a ten drugi na środek wtedy leci, nie? Raz, 2. O co chodzi w tych zawodnikach? Bo biali zawodnicy, pięknie to zabrzmiało, aryjscy biali zawodnicy zawsze poruszają się o jedną bazę, chyba że jest tam umiejka, akurat się nazywa clutch, ale dobra, to już clutch niczym samica konia. Biali się zawsze poruszają o 1. Niebieski ma tę umiejkę, że jak jest na drugiej bazie, jak postawisz go na środku, możesz go, Irek, przestawić, dokładnie, i jakby był single, to ten gościu biegnie do końca. Mimo tego, że jest na drugiej bazie i powinien się przesunąć na trzecią bazę, on biegnie zawsze do końca, tak? A czerwone pionki, czyli fast, czyli najszybsi zawodnicy, zawsze +1 do odbicia, tak? Więc jak jest single, to on ma double, jak jest double, to on ma triple. Co to znaczy +1 do odbicia? Oni tylko biegają, oni nie odbijają. Single to... Dobra, inaczej. Single to znaczy, że zdobywa jedną bazę. Double to zdobywa 2 bazy, rozumiem. triple to 3 bazy, home run to wiadomo, całe boisko przebiega. Więc jeżeli... A powiedziałeś, że dawaj czerwony to ma 1 do czerwonego, tak? odbicia. Jeżeli byłby single, to on biega do drugiej bazy. Jeżeli byłby double, to on biega do trzeciej bazy, a triple to on ma jakby home run. Znaczy nie jakby, tylko No rozumiem. zawsze +1 do tej wartości, tak? Single to jest 1 baza, double to są 2 bazy, triple to 3 bazy, a ten czerwony gościu ma zawsze +1, więc oni są najlepsi, bo na triple to masz tak naprawdę home run, albo stoi gościu na, nie wiem, drugiej bazie, czy pierwszej, on jest w stanie, stoi na pierwszej bazie, double to powinien się o 2 przesunąć, ale z racji tego, że czerwony ma +1... No dobra, bo to za bardzo też Szczegóły, w szczegóły wchodzimy. To powiedz mi, rozgrywka sama trwa ile czasu? Tam na BGG widziałem 45 minut i to rzeczywiście całe te mecze zamykają się w tym czasie? Ale mam katar, to mogłem powiedzieć, że mam katar z jakiegoś koksu czy coś, wyszłoby na to, że jestem bogatym menadżerem baseballowym. Powiem ci, czy 45 minut... Znaczy powiem tak, efektywny czas gry, jakby tego meczu, tak, jakbyśmy sobie te karty rzucali, z zastanowieniem się, to nie wiem, czy 10 minut przekroczy, jakby te jednego meczu, tak, że ty wygrywasz. Jednego meczu, a całość, myślę, że te tak, 4 45 mecze, minut, summa summarum bo wychodzi. wiesz co, bo bardziej chyba potem się łapiesz na tym, że wiesz, sobie konstruujesz ten deck. Że patrzysz na to, co ktoś kupuje, co ty kupujesz. Aha, jeszcze z tym kupowaniem to jest fajne, że ty zagrałeś tych ludzi
oni ci generują ten dochód, ale jak kupujesz nowych ziomków, to musisz wyrzucić tych ziomków, których zagrałeś, tak? Więc to też jest taka trudna decyzja, że czasami musisz się pozbyć, wiesz, jeden do jednego, tak, powiedzieć, że no odchodzi. trudno, tak, idziesz do Ligi Juniorów, bo piłeś, idziesz do więzienia. I to jest też takie, czasami masz naprawdę dobrych zawodników na ręce, ale musisz wyrzucić go. I to jest też takie, kurczę, to bardzo przyjemne jest to budowanie talii. Są tam naprawdę, może nie takie agonizing decisions, jak to Lisek lubi, ale naprawdę da się tutaj... No ale dobra, ale właśnie jakie są decyzje? To nie jest tak, że po prostu no widzisz, że ktoś zagrał taką kartę, no to nie masz tak naprawdę żadnej decyzji, tylko zagrywasz, no to w kontrze muszę zagrać tą, no bo to mi po prostu jest oczywista karta, że powiedzmy ktoś zagrał cyborga, ja mam kartę, która atakuje cyborga w cudzysłowie, no to oczywiście ją zagrywam, nie? Jak jest też tak naprawdę z budowaniem tego deku? Czy te karty ze sobą współpracują, czy po prostu no chcę mieć jak najdroższą kartę, bo wiadomo, że ona jest najlepsza i tyle, nie? Pomijając już ten aspekt wpływów. Wypiłem kawę, przychodzę na zimną herbatę i będę ci jechał. Właśnie to jest to, jak Lisek powiedział, że dla niego to jest prosta gra. Dajmy na to, że masz na ręce 2-3 cyborgów, tak? Ja wiem, jaką ty masz kartę. Mamy 15 kart, tasujemy, dobierasz, ja nie wiem, jakie ty masz karty na ręce, tak? I masz na ręce, dajmy na to, nie wiem, 2 cyborgów. Ja mam kartę, która, wiesz, przeciwdziała jednemu cyborgowi, tak? I ty zagrywasz na przykład cyborga, który ma home runy. Home run to jest zawsze punkt, tak? I ten motyw jeszcze polega na tym, to byśmy musieli naprawdę pokazać na grze. Wystawiasz te pionki, oni są tam na boisku i jak dasz home run, to na przykład 2 gości jest na boisku plus ten, który jest pałkarzem, tak, który odbija, to masz 3 punkty, tak, 2 na boisku, bo ten wybija poza stadion, wszyscy przebiegają boisko, tam tłum szaleje. I ja mam na przykład 2 gości na boisku, zagrywam tego cyborga home run, tak, ty widzisz, kurde, Piton zaraz zdobędzie 3 punkty, no to ja walę tego Jokera, żeby, wiesz, go spacyfikować, tak, i jesteś zajarany, bo mi, wiesz, skasowałeś cyborga. A ja w tym momencie w kolejnej turze zagrywam innego cyborga, który już nie ma home runa, ale wiesz, popycha tych zawodników dalej i tak samo mam. Rozumiem. Więc to jest... Wystawiasz się trochę, żeby ktoś się sprół Tak, dokładnie, z dobrej karty. Właśnie wtedy... dlatego jak grałem z komputerem, to on mnie tym Souzą załatwił, bo właśnie ja sobie myślę, frajer, wiesz, skanceluję mu hita, nie? A on za chwilę daje gościa, który ma 2 home runy i sobie myślę, no jak mogłem z telefonem przegrać, nie? Jeszcze na kiblu. No to smutno. No właśnie, wiesz, bo tak jak się przyglądałem, to ta gra wygląda właśnie smutno, ale dużo osób, tak jak ty, chwali ją, jest mega nią zajaranych. Ludzie grają po kilkaset partii. No bo w zasadzie o samej grze wiesz wszystko po tych kilku partiach, podejrzewam. To jak się właśnie zmienia po tych 15-20 rozgrywkach? Jak zdobywasz doświadczenie? Jakie wykorzystujesz? Jakie widzisz właśnie tutaj... tak jakby progi nie wejścia, ale poznawania gry. Wiesz co, to jest taki pięknie mówiąc timing i taka gra w tchórza, tak? Że w momencie, kiedy ty zagrasz kartę i musisz mimo wszystko wiedzieć, co przeciwnik ma na ręce, tak? Więc to jest też fajne, żeby się nie dać podejść. I nie zawsze jest tak, że właśnie ty mówisz, że najlepszą kartę zdobywasz, tak? Bo wiesz, roboty są najlepsze. Tylko, że bardzo dużo jest kart, które kasują roboty. Więc to też nie jest tak, że na pałę budujesz, wiesz, mam pełno robotów i wiesz, na pewno wygram. Bo ja ci będę dawał kartę, która, wiesz, wywala robota, a sam będę punkty zarabiał. Więc tu też trzeba z głową tutaj zagrywać. A cały fan polega tej gry, cała zabawa na tym, że fajnie sobie tą grę budujesz fajnie sobie drużynę, a 2, że właśnie jest takie, wiesz, taka gra w tchórza, tak? Czy to jest twoja najlepsza karta, czy ty decydujesz, wiesz, że w drugiej kolejce, trzeciej, czy jednak sobie myślę, on na pewno kisi, wiesz, do ostatniej karty, czy tam do 5 karty, do 5 kolejki, tą najlepszą kartę, więc ja będę trzymał tego gościa, który tam, wiesz, wyrzuca, a okazuje się, że nie, tak? Ostatnia karta to jest dokładnie, a ty wiesz, no, a ty zagrywasz w pierwszym ruchu najlepszą kartę, a ja sobie myślę, nie może być tak głupi, nie? A jednak. Ale co jeszcze? Dlatego też, tak jak ty mówisz, że po iluś tam nastu grach, nie wiem, ja w to grałem na stole naprawdę kilkadziesiąt razy, na telefonie to grałem pewnie drugie tyle. Potem, dlatego wprowadzili pełno dodatków, tak? Są nowi zawodnicy, to okej. Ale są coache, tak? Ty tutaj gdzieś przewijałeś talię i są coach i oni też zmieniają styl gry drużyny, tak? Oni dają swoje jakieś umiejki. Jest talia, która w tym nowym wydaniu, tak? Bo w sumie też o tym rozmawiamy, bo jest nowe wydanie na GameFoundzie.
karta błędy, errory. I tam też się zdarzają takie właśnie typu, że uderzasz, a kij ci się złamał, tak? Czapeczka spadła na oczy. Więc to są bardzo, bardzo fajne dodatki, które naprawdę bardzo dużo zmieniały. Ci coachowie, którzy zmieniali, przepraszam, zawsze nadużywam słowa jakby, coachowie, tak, trenerzy, którzy zmieniali styl gry drużyny. No, kurczę, widzisz, znowu jest ten motyw, że przepraszam, znowu jest ten motyw, że mi się ta gra podoba. Mechanicznie ona mi się klei, bo naprawdę przypomina mi baseball. Przepraszam, aż mi kłamstwa w gardle stanęły. Ona mechanicznie mi naprawdę ten baseball przypomina. Na moje potrzeby nie jest to Dominion, którego tak no nie do końca te deck buildingi lubię poza, nie wiem, Hans in the Sea albo Akrami Śniegu. Tak, nie jest to solo Dominion. I dla mnie to jest takie małe mikro LCG, które jest akurat na moje potrzeby, tak, że sobie buduję talię, muszę wiedzieć, jaką ty talię budujesz. Nie siedzisz kilka godzin przed rozgrywką, zastanawiając się, jaką talię stworzyć, jaką przeciwnik, tylko no bardzo mi się podoba ten aspekt właśnie Znaczy, wiesz, rozgrywek 3 meczy i wtedy sobie budujesz. dopracowujesz. Znaczy, oczywiście, tak, wiesz, tą możemy się swoją talię. umówić, że na przykład gramy, bo tam jest też wariant jakiś tam, już dawno instrukcji je czytałem, niech to będzie tam 8 lat, ale był tam jeszcze wariant taki, wiesz, dłuższy, tak, że możemy grać kilka takich meczów, że wiesz, że tą talią, którą sobie budujemy, będziemy cisnąć dalej, tak, coraz dalej i dalej i dalej. Tych kart jest na tyle dużo, że za każdym razem sobie tam inne combo zbudujesz, tak? Tylko to nie jest właśnie budowanie combo, tak jak w Dominionie, że wiesz, że walę sobie combo, dobieram karty, tylko muszę grać przeciwko tobie. Nie ma aż takiej współpracy z tymi kartami, tylko zagrywam zazwyczaj jedną kartę, która coś tam ma w danym momencie zrobić. Tak, znaczy wiesz, najlepsze są karty, które właśnie, tak jak teraz pokazujesz. Karta defensywna plus karta, która ofensywna, tak? Że wystawię gościa i który jeszcze coś zrobi, tak? Bo są też karty defensywne bez żadnego tam zawodnika. I to już są takie karty typowo ratunkowe, że wiesz, że ty rzucasz, bo tu jest ten single i average, tak? Ten gościu, który wychodzi, a są karty typowo defensywne, że sobie myślisz, no kij, nie wystawię tego zawodnika, ale muszę ci w tym momencie skasować te home runy, bo inaczej, wiesz, jestem głęboko w dupie. To powiedz mi, czym się różnią poszczególne te klasy? Bo powiedziałeś, że roboty są najlepsze. No jakie szanse ma człowiek w starciu z robotem czy cyborgiem? Nie? No jakieś ma... Robot jest najlepszym pałkarzem. Cyborgi są dobre do właśnie rzucania jakichś tam takich piłek zakręconych, dajmy na to, nie wiem jak to nazwać. Cyborgi są lepsze w rzucaniu piłkami, ale są słabszymi pałkarzami. A ludzie są tacy, no nie wiem, no pół na pół, tak? Zdarzają się tacy, którzy zajebiście odbijają, a są tacy, którzy właśnie, tu jest glove, cancel one hit, tak? Że są goście, którzy są dobrymi pałkarzami i dobrymi miotaczami, tak? Więc dajmy na to, że ludzie są takimi pośrednimi, tak? A robot, widzisz, trzech gości... No ten to tak. No. Single, double, jest double. taki robot, który ma też śmieszne to jest, że wygląda jak, wiesz, jak, nie wiem, Saturator z lat 80., a ma 3 home runy na przykład, nie? Tu na przykład człowiek jest i ma cancel one hit, a i ma home runa. Tak, home run, Czyli od razu punkt, nie? I to, co na dole jest, ten pH, to po środku, ten pinch hitter, że to jest na zmianę. I to jest motyw taki, że ty mówisz, w tym momencie robię zmianę. Na początku gry zawsze sobie odkładamy jedną kartę, którą możemy gdzieś tam mieć jakby jokera, ale możemy też zrobić zmianę w ciemno, tak? Że wyrzucam tego pinch hittera i biorę kartę z wierzchu talii, z wierzchu deku, no i wyjdzie to wyjdzie, nie to nie. I jest jeszcze motyw, że jak jesteś tym wizytorem, bo zawsze gość rozpoczyna, to ten gospodarz kończy, ale wizytor ma, taka jest zasada, że ten gość ma visitor save, to się nazywa, że może jeszcze zagrać, wiesz, ostatnio deskę ratunku i może właśnie zagrać tą kartę, którą sobie odłożył na wierzch talii, tak, gdzieś tam na bok tego jokera, tak, tą rezerwę. I zazwyczaj na tą rezerwę się odrzuca kartę, która ci, wiesz, kasuje wszystkie hity, zmienia bieganie. Jest tam tak samo change to walk. Walk to znaczy, że nagle wszystko jest o jedną bazę, nie? Powalniasz go. Albo na przykład tu masz fastball, tak? Szybka piłka i wszystkie uderzenia przeciwko tam człowiekowi. Więc to jest to stolen base, to znaczy, że tak jak na meczach jest, że można kraść bazy. Nie wiem, jak ktoś grał w baseball, w Palanta, albo oglądał w telewizji, to naprawdę
No, tak jak Flamme Rouge, tak? Dla mnie to kolarstwo jest naprawdę, jako fan kolarstwa, ta gra jest dla mnie niesamowita. Tak tutaj, no nie jestem fanem baseballu, ale baseballa. Tak tutaj naprawdę dla mnie ta gra ma, wiesz, wszystkie aspekty tej gry w baseballa. Wiadomo, że to jest No a jak ktoś tak jak ja zna baseball tylko poprzez Charlie Sheena, to po przeczytaniu samej instrukcji będzie wiedział jak grać, czy ta wiedza podstawowa? zdecydowanie. Bo widziałem komentarze, że ludzie naprawdę się skarżyli, że no, nie mając pojęcia o baseballu, nie było dla nich jasna ta terminologia, która jest użyta w instrukcji. Powiem ci, że nasza pierwsza gra była taka, sama instrukcja jest krótka z tego co pamiętam, ale bardziej pamiętam, że nasze pierwsze gry były z tym, wiesz, umiejki. Pamiętam tylko, że umiejki czytaliśmy, bo cały czas mi się myliły umiejki, szczególnie te ofensywne, bo one tam są takie, że jak ofensywna, to jeszcze jakby zawodnika dokładasz i tak dalej. Akurat to Quick Eye to jest ten clutch, single. To jest to, że klucz to jest +1 do bazy i tak dalej. To te umiejki ofensywne są takie, że cały czas do instrukcji spoglądałem. Ale jest proste, nie, instrukcja była bardzo dobrze napisana. I spokojnie się dało zagrać, więc tutaj, no nie wiem, no... No nie wiem, dużo komentarzy pojawiło się, że właśnie fatalna jest instrukcja, być może jakaś stara edycja. Znaczy wiesz Coś co, zmienili. no może, no nie wiem, ale ja też to mimo wszystko, Irek, tutaj powiem brzydko, zwalam na karb tego, że ludzie, wiesz, ludzie chcą mieć grę... Nie chce Tak, się. że nie chce się, że ludzie są, nie wiem, może brzydko... Nie chcę brzydko mówić, że mało inteligentni, ale... Że są robotami. No, dokładnie, tak. Nawet nie cyborgami, tylko są robotami i wiesz, by chcieli mieć grę, która jest prosta jak drut i zero od siebie i nie wiem, zero pomyślunku, tak, żeby ci tam... Nie, nie okej, czarujmy się, no. To Gra jest podsumowując, łatwa. Gra jest łatwa, ma tam 2,19 na BGG. O, no więc to- jeśli no chodzi o to możliwości, dokładnie. To nie jest nic ciężkiego. Ale dla ciebie jest napisać tak, jak napisać na BGG, jest satysfakcjonująca, daje mnóstwo emocji. Tak jest. Bo no to w grach chodzi, znaczy nie każdemu o to chodzi. To nie jest mega mużdżenie, tak jak, nie wiem, przy grze o Tron LCG, ale daje satysfakcję, jeśli uda ci się coś zaplanować, zrealizować, tak? Jak jest tu jest z losowością? Czy to jest walka taka totalna z losowością? Znaczy, Ile tu jest taktyki, ile strategii? wiesz co, no masz 15 kart, tak, więc to wiesz jakie masz karty. No wiadomo, że czasami sobie myślisz, że kurde, dostanę tego typa, który wiesz, kasuje, ma home run, cokolwiek. No na 15 kart też ten rozkład, wiesz, prawdopodobieństwo nie jest jakieś takie kosmiczne. Nie, to nie przeszkadza, ale wiesz, nawet jak przegrasz, to zaraz wiesz, że mielisz tą talię, tak? Tę talię. Odrzucisz tych kolesi, to wiesz, że w drugiej części deku masz tych, wiesz, kozaków, tak? Że zaraz się odegrasz. No ale to jeśli masz słabą rękę, wylosujesz te 6 kart, no to tak naprawdę siedzisz tylko i czekasz, się skończy ten mecz, bo wiesz, że tego nie wygrasz. Nie no, tak? zawsze masz też tych pitch hitterów, tak? Te PH, których Wymiany, możesz tak. wymienić. Zawsze możesz komuś tam napsuć. A dwa, że jak masz naprawdę, nie wiem, dajmy na to słabsi zawodnicy, czasami mają więcej generowanych tych pieniędzy, tak? Tego dochodu. Więc zaraz Okej. sobie, wiesz, podpimpujesz. Zrobisz sobie lepszą talię. Więc to, no nie, no ja do tego tak podchodzę, wiesz, bo ty teraz szukasz wad, a ja pozytywów. O, jesteśmy jak dobry i zły policjant. No chcę Jasne, przedstawić jasne. po prostu. No. Rozumiem. Nie, jak najbardziej. To bardzo, bardzo fajnie mówisz. Ale ja w tym, no nie wiem, tak jak mi napisałeś ostatnio na czacie, że tak jak Monty Python, nie? Spójrz na jasną stronę życia. No, i jak Eric Idle tam na krzyżu śpiewa Always look on the bright side of life. Bright side. To ja tak na to patrzę, bo wiesz, bo ja na to patrzę w ten sposób, tak? Teraz jestem w dupie, ale gramy ten mecz, wiesz, do best of 7, tak? Czyli, wiesz, musisz wygrać te 4 mecze, tak jak w finale, tam, nie wiem, NHL, NBA, że spokojnie, mogę nawet przegrywać 2-0, 3-0, a wygram 4-3, tak? Więc jestem cierpliwy. Mi ta losowość nigdy nie dokuczała, nie? Czasami faktycznie sobie myślisz, bucha, haha, ale wiesz, że skoro teraz wyszli ci słabi, to zaraz będziesz miał tu talię, wiesz, kozaków i rozjedziesz tego przeciwnika, nie? To jest naprawdę bardzo fajne. I w pierwszej edycji tej gry, jak ja ją kupiłem, bo kupiłem pierwszą, były te promo karty, które z BGG ściągałem gdzieś tam z USA, te wszystkie dodatki, które potem gdzieś tam sprzedałem, żeby przejść na 18XX. Sprzedałem też, to pamiętam, za psie pieniądze, a kosztowało mnie to bardzo dużo pieniędzy.
Tak, teraz ta nowa wersja ma te wszystkie dodatki w pakiecie i kosztuje niewiele więcej niż wtedy podstawka. To jeżeli ktoś by chciał, to jest mega... Dobry czas, tak, żeby wejść. Tak, to jest dobry czas, żeby wejść. Fakt, że na GameFoundzie, tak jak wam pisałem, że to jest dopiero przyszły rok, ja myślałem, że to wiesz, za tydzień dostanę. Kolejny raz mnie oszukano. No nie wiem, no ja się przy tym dobrze bawiłem, tak? Miałem emocje sportowe. Ta gra jest na tyle szybka, tak jak mówię, że no jeden mecz, dajmy na to, trwa 10 minut, może mniej, jak ty znasz swoją talię, znasz te słowa, umiejki, no to dajmy na to, że zagramy w 5 minut, tak? Więc wiesz, to 5 minut jeden mecz, to faktycznie w 45 minut jesteśmy w stanie się spokojnie uwinąć. I też bardzo mi się podoba ten motyw z kupowaniem tych ludzików, bo ty wiesz, bierzesz robota na home runa, a na przykład są fajni zawodnicy i ja sobie myślę tak, czy mam brać gościa, który wiesz, będzie... Aha, i żeby nie było, tego zawodnika, którego teraz kupisz, kładziesz go na wierzch talii. Nie tak jak w Dominionie na discard, tylko kładziesz go na wierzch talii i wiesz, że on wejdzie do tej gry, więc już przeciwnika szachujesz. Informujesz. Tak. Co go Tak czeka. jak profesor Miodek powiedział, że panowie na turnieju szachowym nie mówcie szachuje, tylko ciszej panowie. Ciszej. Więc to wiesz, to jest ten motyw, tak? Ty bierzesz robota i ja bym sobie wziął typa, który coś innego robi, ale muszę, wiesz, popatrzeć w swoją talię, tą, którą, wiesz, zaraz dociągnę, czy ja będę miał, wiesz, coś, żeby cię powstrzymać, czy jednak muszę kupić typa, który nie do końca mi się klei, ale wiem, że Irek zaraz zagra typa, który mu zrobi na przykład 2 punkty albo 5, tak? I to też jest, no bardzo, bardzo fajne, tak? A właśnie to jest ten motyw, że ty trzymasz tego robota do końca i ja muszę trzymać kontrę na tego robota do końca, a w międzyczasie mi rozgrywasz innymi kartami, tak? Wiesz, to jest, Okej, to fajne. jest takie, no taka tchórza, no nie wiem jak to, takie podchody trochę. To mi się bardzo podoba, że dla mnie to jest odpowiednie, bo to nie jest, wiesz, taki elcek, tak jak Piotrek zawsze mówi z tobą, że No tak, składacie... nie wszystko musi być mega turbo mózgożerne. Tak, że składacie tą talię, która się składa, wiesz, z kilkudziesięciu kart. Dlatego ja nigdy w to nie wchodziłem, bo nie miałbym cierpliwości. A tutaj, wiesz, no masz 15 kart, tak sobie, masz takie decyzje szybkie. To jest akurat dla takiego gościa, jak ja na przykład bardzo, bardzo odpowiednie, nie? Mi się to podoba, bo jest ta interakcja, jest to granie takiego tchórza, albo w pana, jak się kiedyś grało w karty, w pana, albo inna, historyczny upadek Japonii ta gra miała, a w skrócie wiadomo. No jest takie przeciąganie liny, tak? I to mi się na przykład bardzo podoba, tak? Że mimo wszystko, że ja powiedzmy, że wiem, jaką ty masz kartę, czy jakie masz karty, ale kiedy to zagram i jak ty mnie wykręcisz, to mi się bardzo podoba, bo no ta interakcja, to dla mnie jest kwintesencja właśnie gier planszowych czy tam karcianych. Gramy ze sobą, tak? I w żadnym momencie gry nie czuję się, że gram przyznaję solo. Ci, palmę sprzedawcy miesiąca Allegro, bo obserwując tę rozgrywkę gdzieś tam w internecie, to wydało mi się to strasznie jakieś takie miałkie, nudne, nie? A tutaj czuję te emocje, o których opowiadasz i zaczynam rozumieć, gdzie one są ukryte. Także no, fajnie przedstawiłeś ten tytuł. Nie, naprawdę, powiem ci, Irek, że to jest właśnie motyw taki, że cokolwiek w tej grze robisz, to nigdy zawsze to ma wpływ na współgracza. Czyli to jest dla mnie kwintesencja gry, tak? No gry, że z kimś się bawię, z kimś gram, nie wiem, no to nie jest właśnie gra solo, pasjans, cokolwiek Dominion, tylko za każdym razem każda moja karta ma wpływ na ciebie. I to jest to, że ja rzucam kartę i teraz sobie myślę, ty sobie myślisz, czy ja cię podpuszczam i mam w zanadrzu coś lepszego, czy jednak teraz jest moment taki, że ty wiesz, rzucasz tego gościa, który mi kasuje to, tak? A ja zaraz cię przebiję, nie? A na przykład Wiesz, bo to jest fajne, to jest naprawdę fajne. No. Pamiętam, jeszcze grałem z moim kumplem Boguszem z Krapkowice, tak? Jak zawsze mówię, 3 domy, 2 ulice, dlatego Bogusz się do mnie... To są Tak, Krapkowice. Bogusz się do mnie nie odzywa, ale dobra, ale nie, ostatnio tam pisałem, znowu musimy pograć. I pamiętam, jak z Bogasem grałem i ja też byłem, wiesz, zawodnikiem, który pograł tam, wiesz, 1 000 000 partii, on tam pokazałem mu, zawsze mieliśmy takie nasiadówki na weekend, tam drineczki i tam graliśmy do 4 rano. Z Bogasem pamiętna partia w Trajana o 3 rano w 45 minut i myślałem, że sobie podetnę żyły. Najszybsza partia Trajana w życiu, ale potem chyba Trajana do 3 na BGG, co chyba obniżyłem, nie wiem. Stwierdziłem, że nie, Stefan odchodzi do lamusa, nie, Mistrz Feld już nie jest moim mistrzem. Do piwnicy. Tak.
I z Bogasem pamiętam grałem, a Bogas też jest takim gościem, który dużo grał w takie karcianki tego typu. I pamiętam, że właśnie jak byłem zajarany, nie, że miałem, wiesz, kartę, która tam go kanceluje, a on i wiesz, on mi skasował jakiegoś tam super pałkarza, a ja sobie myślę, no ale zaraz mam drugiego, wiesz, wyciągnąłem od niego tą kartę, nie? No i zagrywam drugiego na home runa, jestem zajarany, on cyk, zagrywa i mi kasuje drugiego, nie? Więc wiesz, pamiętał co ja zagrałem, a grał w tą grę tam, nie wiem, pierwszy raz, bo wyczuł klimat, więc to pamiętam, że po tym go już dalej nie zapraszałem do domu, no dobra, to już sobie przypomniałem. Ale no to świetne to było, wiesz, że wiesz, że ty grasz na pewniaka, a ktoś ciebie czyta, nie? I to czytanie przeciwnika mi się tu też bardzo, bardzo podoba. Fakt, że jest losowość, no ale to, no mówię, no wiesz, mecz rozgrywamy w 5 minut, no to kurczę, no to powtórzymy to w godzinę, zagramy sobie, wiesz, 10 razy, no. No dobra, no to myślę, że to udało nam się gdzieś mniej więcej zobrazować, gdzie jest magia tej gry. No jak ci przyjdzie za rok czasu, to chętnie spróbuję, zagram, bo wygląda to naprawdę ciekawie. Ewentualnie na TTS-ie kiedyś się umówimy. Kupcie tanie telefony i na Androida, starego Androida sobie. Ale z komputerem bardzo fajnie się gra. Żeby nie było, jak bardzo fajnie się gra z komputerem. Ja gram na easy jeszcze, bo już na normalu chciałem sobie popróbować. To na easy już jest. Tam są 2 poziomy trudności, easy i normal. Na normalu to już naprawdę bardzo dobrze gra. Myślę, że tak jak w cywilizacji, ten bot, który liczy po prostu prawdopodobieństwo, co masz na ręce, nie? Więc no jest to bardzo fajna gra, nie? No. Ja szczerze mówiąc polecam. Możecie, teraz jest na GameFoundzie, na Planszostrefie u Adama jest naprawdę w 250 zeta. No jest w Miplu też widziałem, no jest całkiem sensowne. No ja mówię, że no w Miplu, na Planszostrefie, bo my mamy te zniżki, tak? I ta ze zniżką wychodzi tam 250 zeta bodajże, bo sobie zamówiłem. I naprawdę na tę liczbę kart, na te wszystkie dodatki, które kiedyś kosztowały mnie naprawdę górę pieniędzy, bo kiedyś za te dodatkowe 15 kart tam trzeba było zapłacić z $15, dajmy na to, plus wysyłka z USA, to tutaj macie wszystko w pakiecie. No fajne, jeżeli kogoś interesują takie gry konfrontacyjne, no już jak lubi sport, baseball, to już w ogóle, jego żona gra w softball kiedyś. Konfrontacyjne, ale nie takie bardzo frustrujące, nie takie ciężkie, że po prostu podcinamy sobie żyły, bo przeciwnik nam rozjechał nas w pierwszej rundzie. Nie, tutaj gramy do końca. Z tego, co mówisz, to ten pojedynek jest wyrównany przez całą rozgrywkę. Nie ma kart, które cię, nie wiem, niszczą, które ci rozwalają, wiesz, coś. No po prostu tracisz punkt i tyle, ale rozgrywka jest do końca, tak jakby utrzymana na jednym poziomie. Nie jest tak, że można składać, tak jak w niektórych, powiedzmy, karciankach, że w połowie meczu już można składać talię, bo już nie ma sensu. Nie, tutaj walczysz do końca, z tego co rozumiem, i masz szansę gdzieś tam zawojować. Dokładnie. Bo pierwsza ręka może podeszła gorzej, ale wiesz, że kolejne czekają lepsze te. No dokładnie, no mówię, no czas gry, emocje, właśnie to jest to, że wiesz, przełożenie tego czasu gry na te emocje, które generuje. Dajmy na to pierwszy przykład z brzegu. Brzdęk. Tak, gram 2 godziny. Ale w kosmosie czy zwykle? Gdziekolwiek. Brzdęk gdziekolwiek. Nie, no chodzi mi o to... Brzdęk leży koło Stefana, pod podłogą. Dokładnie, już zakopany dawno w austriackiej piwnicy. No właśnie o to chodzi, że śmiałem się tam w jednym odcinku, tak, że wiesz, bawiliśmy się fajnie nad stołem, tak, ale graliśmy 2 godziny i te emocje były takie, nie wiem, rozwodnione, decyzje były pozorne, tak, a tutaj masz... Wiesz, no grę prostą jak drut, 5 minut i masz tyle emocji, tyle decyzji, że to jest dla mnie no, jakiś swego rodzaju, może nie fenomen, ale no fajny wynalazek i naprawdę jak to kupowałem, tam nie wiem, 2,15 to kupiłem, jak to wyszło, to wiesz, to totalnie w ciemno, nie? I sobie myślę, kupię, wiadomo, żeby odhaczyć na BGG, pójdzie na bazar, będę miał kolejną statystykę na BGG, że poznałem nową grę, będę tam się chwalił na wieczorkach towarzyskich, a potem się okazało, że wiesz, zajebistą grę kupiłem, tak? O której nikt nie mówił i w ogóle baseball, wiesz, w Polsce, no to u nas to powinna być ekstra klasa. ekstra klasa. No i zafascynowanie 18XX
wytrąciło ci trochę z ręki tę grę i inne, znaczy z kolekcji. Tak, ale jak teraz Adzie powiedziałem, że zamówiłem tę grę, fakt, że będzie za rok, to ona powiedziała, o spoko, nie? Więc wiesz, też ma dobre wspomnienia z tym i jak zazwyczaj 95% decyzji moich życiowych krytykuję, tak tutaj było okej. Także tak jak ostatnio te ońki kupiłem, ale ońki to wiesz, to inna para kaloszy, to tak. też mi na przykład przyznała rację, że spoko, tak samo tutaj, nie? Więc też się moja żona dobrze na przykład przy tym bawiła, moi kumple, którym pokazałem. Ogólnie to fajna gra. Ja naprawdę mogę szczerze polecić i za cenę, która jest obecnie, za liczbę kart, za te emocje, które tam macie, to nawet jak wam nie podejdzie, to spokojnie zagracie w to naprawdę dużo razy, sprzedacie tam parę dziesiąt zeta taniej, no dajmy na to 5 dych taniej, to za te 5 dych się naprawdę fajnie pobawicie ja szczerze mówiąc polecam. Tak, tylko no to jest moje zdanie. Ja takich gier szukam. Ile dałeś? 7 na BGG? Wcześniej Ocenę? dałem 8, ale potem jak weryfikowałem, mam fazę na 18XX, więc wszystkie gry, wiesz, skutecznie obniżam. W dół? Tak, skutecznie obniżam, więc to dla mnie to jest 7, tak? Bo śmiałeś się ostatnio, że 6. Aha, żeby nie było to jakieś tam arknowe czy coś, dałem na 5. O, bo mechanicznie nie mam nic do tych gier, ale dla mnie są miałkie podczas gry, tak jakieś Carnegie i tak dalej. Więc mechanicznie na przykład nie mam, ale moja 7 to dla was to jest co najmniej 8, jak nie 9. O. Tak? Tak, żeś ludzi tutaj Nie, naprawdę. zrównał z cyborgami. No nie, no bo mówię, że wiesz, ja pod kątem patrzę, że na przykład 1830 jest dla mnie 10, tak? Chociaż Agricole dalej dałem na 10, została dla mnie 10. To no ta gra jest co najmniej, jakbym pewnie grał tylko w tego typu gry, euro, nie euro, to by to była dla mnie 9, bo bym mógł w nią łupać cały czas, tak? No ale wolę pociągi, stąd, żeby nie być tutaj jakimś tam fałszywym prorokiem, dałem na 7, nie? Ale to jest moja ocena i ja oceniam gry na zasadzie, wiesz, w co bym chętnie pograł plus mechanika, tak? No to jest dla mnie 7, czyli tak gra dobra, no. A ogólnie jakbym nie grał w 18, to było dla mnie 9 na pewno. No dobra, kończę, bo ja tutaj też mam od coacha już znaki, że mecz dobiegł końca. Okej, super. Także gratulujemy Polakom zwycięstwa z Estonią. 5-1, ta jedna bramka, no cóż, wiosny nie czyni. Dziękujemy serdecznie za wysłuchanie, no i zapraszamy do dzielenia się w komentarzach z doświadczeniem właśnie z tą grą. Mam nadzieję, że nie będzie żadnych opóźnień, jeśli chodzi o wspieraczkę, o realizację. No właściwie gra jest gotowa, tylko wystarczy ją druknąć i tyle, no więc mam nadzieję, że tutaj... Myślę, że Irek poćwiczymy tutaj tego TTS-a, obsługę i tak dalej i sobie zagramy i faktycznie meczek. tak, nauczę się razem z tobą obsługi i zagramy i nie wiem, potroluję cię trochę i myślę, że będzie fajne. Nie, no ciekawa gra, naprawdę. Jak na takie nasz świat solo euro, takich gier, takich no solowych, no nie bójmy się tego powiedzieć, to jest naprawdę coś innego i bardzo, bardzo fajne. Dobra, dzięki serdecznie, pozdrawiamy. I Piton. Dzięki.